Cześć, witajcie w moim kolejnym vlogu. Ja mam na imię Marta, a dzisiaj witam Was z Hiszpanii. Bardzo Was przepraszam za jakość tego vloga. Chcę Wam coś nagrać, ale mój telefon się zepsuł. Zawsze nagrywam moim telefonem Samsung Z Flip 6, ale niestety ekran dotykowy nie działa i nagrywam z telefonu mojego męża. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie i jak będzie wyglądał ten vlog. Jesteśmy w Hiszpanii, teraz jesteśmy na plaży niedaleko Alicante. Napiszę Wam, jak nazywa się ta miejscowość, bo nie mam pojęcia, jak się wymawiają. I spędzamy sobie tutaj czas. Nie jest za ciepło, jak widzicie, jestem w kurtce. Jest słonecznie, ale jest dosyć wietrznie, a ten wiatr jest dosyć zimny. Jest godzina 21, Eryk śpi, więc teraz chwila relaksu. Przyjechaliśmy teraz do bardzo fajnego parku, pokażę Wam go. Oczywiście nie pamiętam, jak on się nazywa, zresztą pewnie nazwy nie umiałabym wymówić, więc tutaj gdzieś w rogu Wam napiszę. Przyjechaliśmy tutaj głównie ze względu na Eryka, ponieważ lubi on zwierzęta, a jest tutaj dość sporo ptaków. Na przykład ze mną jest bardzo ładny paw. Jest jedna rzecz, która bardzo mnie irytuje tutaj w miejscowości, w której się zatrzymaliśmy, a mianowicie jest to, że chodniki zbudowane są tak bardzo wysoko, to znaczy, żeby na nie wejść, trzeba postawić dość spory stopień, ja jestem niska. Dodatkowo problemem jest wjechanie wózkiem na ten chodnik. Zauważyłam też, siedząc rano z Erykiem i obserwując ludzi przez okno, że starsze panie, które idą, wiecie, z takimi wózeczkami na zakupy, też mają problem, żeby wejść właśnie na ten chodnik i często nie wchodzą na niego, idą sobie po prostu ulicą. Wejście na ten chodnik naprawdę sprawia dość duży problem, zwłaszcza jeżeli ma się zakupy albo na przykład wózek z dzieckiem. Z tego, co wyczytałam na internecie, jest kilka powodów, dlaczego te chodniki są takie wysokie. Po pierwsze, Hiszpanie parkują gdzie popadnie. Ja to wyczytałam z internetu, to nie jest moja teoria. Dlatego też te chodniki są zbudowane wysoko, żeby po prostu nikt nie mógł na nich parkować. Wyczytałam też, że one są zbudowane tak ze względu na powodzie, jakieś zatopienia, dlatego też one są właśnie wyżej niż ulica. Ale czy to prawda, nie wiem. Takie informacje wyczytałam na internecie. Cześć, kaczuszko. No przepiękne mają te ogony. Tutaj mamy krzyżówki. Pozdrowienia dla koleżanki, z którą robiłyśmy pracę magisterską na studiach nad krzyżówkami. Ciekawe, czy mnie ogląda. Pozdrowienia, Kasia. Tutaj mamy koguty. Tutaj jakaś kaczka. Zobaczcie, jaki ma piękny ogon. Fajnie by było, jakby rozłożył. Ale chyba się nie zanosi. A jednak zrobił to. Zobaczcie, jaki piękny. Wiedziałam, że tutaj w Hiszpanii jest Rossmann. Jest to rzecz,
której bardzo, bardzo brakuje mi w Anglii. Oczywiście w Anglii są drogerie typu Boots, Superdrug, ale nie ma tam takich, wiecie, fajnych produktów, jakichś takich fajnych olejków, fajnych mydeł, szamponów, takich rzeczy, które ja zazwyczaj kupuję. Są tam oczywiście jakieś takie rzeczy, które są warte uwagi, ale nie ma tam takich naprawdę takich perełek, wiecie, takich produktów z fajnym, naturalnym składem. Zazwyczaj takie zwykłe sieciówkowe rzeczy. I właśnie tutaj w Rossmanie kupiłam sobie kilka rzeczy. Byłam mega zachwycona, jak zobaczyłam Rossmana tutaj w tej miejscowości, w której się zatrzymaliśmy. Niestety jak weszłam do Rossmana, to troszeczkę się zawiodłam, ponieważ tego asortymentu było dosyć mało i nie było takich fajnych produktów, jakie są w Rossmanie w Polsce. Udało mi się kupić kilka rzeczy, więc zaraz Wam pokażę. Mam tutaj siatkę, w której mam rzeczy właśnie z Rossmana. Kupiłam sobie kilka produktów kosmetycznych, ale też na sekcji ze zdrową żywnością udało mi się wyhaczyć kilka rzeczy, więc już Wam pokazuję. Kupiłam sobie taki krem, balsam do włosów kręconych, ponieważ moje włosy są takie troszeczkę kręcone i chciałabym zacząć właśnie używać więcej produktów do takich włosów kręconych. Widziałam, że kilka dziewczyn poleca ten właśnie krem stylizujący, więc zobaczymy, jak to będzie u mnie. Zobaczymy, czy w ogóle będę umiała go używać. Suchy szampon oczywiście mogę go kupić w Anglii, ale tutaj był dużo tańszy. Nie mam też tutaj szamponu suchego, więc stwierdziłam, że przyda mi się. Kupiłam sobie też taką pomadkę do ust. Zaczęłam ją już używać, jest otwarta. Ona jest w takim opakowaniu. Skład ma świetny, długo utrzymuje się na ustach, długo utrzymuje takie właśnie fajne nawilżenie, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona. Kupiłam dwie, jedną oczywiście dla mnie, a drugą kupiłam dla mojej koleżanki. Kupiłam sobie też nić dentystyczną, mydełko. Jak jestem w Polsce, zawsze kupuję w Rossmanie dużo mydeł. Tutaj niestety asortyment był bardzo okrojony, dlatego też kupiłam tylko jedno. Kupiłam sobie też takie dwie herbatki, bardzo lubię właśnie takie herbatki, wiecie, w ziołach. Nie lubię i nie kupuję herbat w torebkach. Z tego względu, że już na pewno wiecie, że badania naukowe dowiodły, że w tych właśnie woreczkach jest plastik, są one spryskiwane takim specjalnym sprayem na wytrzymałość, w którym jest niestety plastik. Dlatego też ja takich herbat nie kupuję. Kupiłam sobie cynamon, bardzo lubię cynamon, tutaj był dużo tańszy, a w Anglii mi się skończył, dlatego też wzięłam sobie ten celioński cynamon, chyba tak to się czyta. Zawsze kupuję ten. Kupiłam jeszcze coś takiego głównie dla Eryka, z tego względu, że na śniadanie bardzo często on je jogurt grecki z jakimiś owocami, więc chciałam mu coś dodatkowego dosypać. Jadł dzisiaj rano, bardzo mu smakowało, więc produkt trafiony. Amarantus też głównie z myślą o Eryku. Kupiłam jeszcze taką szczoteczkę do nauki mycia zębów dla Eryka. Nie mam już opakowania, wyrzuciłam, bo zakupy zrobiłam wczoraj, więc używaliśmy już tych szczoteczek. Jeżeli macie malutkie dzieci, które dopiero uczą się myć ząbki, to są one świetne, ponieważ dałam tą szczoteczkę Erykowi i on od razu gdzieś tam sobie do buzi brał, pokazywałam mu, jak ją używać, więc sobie tam szorował te ząbki, które ma. Była w tym zestawie jeszcze jedna szczoteczka i Eryk ją gdzieś wziął, więc jeżeli ją znajdę, to zrobię Wam zdjęcia i tutaj gdzieś wstawię. Jesteśmy teraz w Alicante i byliśmy na bardzo fajnym targu, takim rybnym, mięsnym. I teraz jesteśmy w restauracji zaraz targu, gdzie mają przepyszne jedzenie. To jest nasz drugi raz w tej restauracji i mają tak samo dobre jedzenie, jak jest dawno, kiedy byliśmy tutaj. Jesteśmy w kolejnym mieście i znowu przepiękny park. Już odwiedziliśmy dość sporo miast tutaj w Hiszpanii i w każdym mieście są takie przepiękne parki. Zobaczcie, takie zielone, pełno palm, jest przepięknie. Mogliście zobaczyć już kilka parków, jak byłam u Krystyny jakoś końcem października, początkiem listopada w tamtym roku i też byłam w takich właśnie przepięknych parkach, gdzie są zwierzęta, jest zielono.
Jest nawet mini siłownia. Fajne miejsce na lunchek. Nawet mamy pomarańcze na drzewie. Dominik znalazł bardzo fajną restaurację. Tutaj jest sklep, w którym sprzedają ryby i mają obok restaurację, więc wszystko będzie super świeże. Za chwilę Wam pokażę. ¿Alguno trae cajas? Kalmar, ośmiornice z ziemniaczkami. Mamy piękną, słoneczną pogodę, ale niestety nie jest aż tak ciepło. Ja mam dzisiaj znowu długi rękaw, bo jest około 18 stopni, więc nie za ciepło, nie jest aż tak fajnie, jakbyśmy się spodziewali. Chociaż ludzie są w strojach kąpielowych, więc jak się leży tutaj na plaży, to jest dosyć ciepło, ale mi jest spodno.